Stanley Kubrick, reżyser, którego nazwisko nie tylko jest nazwiskiem, jest marką, legendą, symbolem obsesyjnego perfekcjonizmu i filmowego geniuszu, który nie bierze jeńców. Zanim zaczniemy mówić o jego śmierci, o rzekomym zamordowaniu go przez elity, o ocenzurowanym filmie i zaginionych scenach, musimy zrozumieć jedną rzecz. Kubrick to nie był zwykły reżyser. On grał w zupełnie innej lidze. Jego filmy to nie były zwykłe produkcje. To były operacje na otwartym mózgu widza bez znieczulenia. I teraz wyobraź sobie człowieka, który przez dekadę pokazywał w swoich filmach wszystko to, co władza chciałaby ukryć. Absurdalność wojny, paranoję polityków, brutalność systemu, manipulatorów, degenerację elit, ludzką słabość, okrucieństwo, przemoc i chciwość. A potem w końcu zrobił film nie o metaforycznych potworach, lecz o prawdziwych elitach, o ich tajemnicach, rytuałach i układach. I 4 dni po zakończeniu prac nad tym filmem zmarł. Z całą pewnością nie jest to przypadek, który łatwo zignorować. To jest coś, co od 1999 roku nie daje spokoju ani widzom, ani fanom teorii spiskowych, ani krytykom, ani ludziom, którzy naprawdę wiedzą, jak wygląda świat za kulisami. Ale wróćmy do początku. Kubrick zaczynał jako nastolatek w Nowym Jorku, robiąc zdjęcia dla magazynu Look. Nie chodził na studia filmowe, nie miał mentorów, nie był pupilem żadnego wielkiego nazwiska. Wszystkiego uczył się sam, łapiąc kadry, obserwując ludzi, analizując ich twarze i reakcje. Już wtedy mówiło się o nim, że patrzy za intensywnie, jakby widział coś więcej niż inni. To właśnie ten sposób obserwacji doprowadził go do pierwszych filmów. Najpierw dokumenty, później Fear and Desire, film, którego tak nienawidził, że starał się wykupić wszystkie kopie, by nikt go nie zobaczył. Ale potem zrobił The Killing, Paths of Glory i Hollywood musiał usiąść prosto. Pojawił się ktoś, kto nie tylko kręcił filmy, ale robił je tak, jakby przepowiadał przyszłość. Kiedy w 1964 roku zrobił Dr. Strangelove, ludzie mówili, że to komedia, a wojskowi, że to zbyt realistyczne, by było żartem. Gdy nakręcił 2001 Odyseję kosmiczną, widzowie myśleli, że zwariował. Potem okazało się, że przewidział rozwój sztucznej inteligencji, loty kosmiczne, a nawet technologię VR. Mechaniczna pomarańcza była tak brutalna i niepokojąca, że została zakazana w kilku krajach, a Kubrick po otrzymaniu gróźb sam wycofał ją z dystrybucji w Wielkiej Brytanii. Barry Lyndon został nakręcony praktycznie tylko przy świetle świec, obiektywami NASA. Full Metal Jacket to jedna z najbardziej realistycznych wizji wojny w Wietnamie, ale śnienie? No cóż, to film, który zna każdy, nawet jeśli nie ogląda horrorów i który do dziś wywołuje tyle dyskusji, czy przypadkiem nie kryje w sobie ukrytych wiadomości. Wszystkie jego filmy mają jedną wspólną cechę. Kubrick nie robił ich po to, żeby się podobały. Robił je po to, żeby prowokować, żeby zadawać pytania, które normalnie się nie pojawiają, żeby obnażać to, co ludzie najchętniej zamietliby pod dywan. W pewnym momencie to przestało być zwykłym filmowym stylem. Zaczęło wyglądać jak obsesja, a ta obsesja musiała w końcu doprowadzić do powstania filmu Eyes Wide Shut. W latach 60. Kubrick wpadł na pomysł nakręcenia filmu o sekretnych klubach i erotycznych rytuałach elit. Czytał powieść Traumnoval Artura Schnitzlera, analizował teksty o sektach, o masonach, o rytuałach inicjacyjnych. Nie robił tego dla zabawy. On tak naprawdę szukał prawdy. Tej prawdziwej, nie filmowej, tej, której nikt nie chce wypowiedzieć na głos. Niektórzy mówią, że miał dostęp do materiałów, które zwykłym ludziom nigdy nie wpadają w ręce. Czy to prawda? Cóż, trudno powiedzieć, ale faktem jest, że przez 3 dekady wracał do tego projektu, zbierając notatki, symbole, realne historie, nazwy miejsc, dokumenty i opisy praktyk, które delikatnie mówiąc nie są przeznaczone dla opinii publicznej. Kiedy wreszcie w latach 90. studio Warner Bros. Dało zielone światło projektowi, Kubrick był już zupełnie innym człowiekiem. Był bardziej skryty, bardziej paranoiczny, bardziej zamknięty w swojej posiadłości w Anglii, ale jednocześnie bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek. Oczy szeroko zamknięte miało być jego największym projektem. Nie filmem erotycznym, nie thrillerem, tylko odsłonięciem tego, jak działa świat ludzi na szczycie piramidy, jak wygląda ich prawdziwa twarz, gdy zdejmą maski, albo właśnie jak je założą.
Plan filmowy był piekłem. Tom Cruise powtarzał sceny po kilkadziesiąt razy. Nicole Kidman była izolowana od męża na potrzeby wzmocnienia napięcia między bohaterami. Kubrick nie spał, nie odpoczywał, nie wychodził z obsesyjnego trybu pracy. Mówi się, że był przekonany, iż robi film, za który może zapłacić bardzo wysoką cenę. A teraz robi się ciekawie. 2 marca 1999 roku Kubrick zaprezentował ostateczną wersję filmu przedstawicielom firmy Warner Bros. To była wersja robocza, ale jak podkreślali jego współpracownicy, wersja, z której Kubrick był wreszcie zadowolony, a to rzadkie zjawisko. Kubrick był znany z tego, że nigdy nie kończył filmów. On je porzucał, gdy czuł, że już więcej nie jest w stanie zrobić. Po pokazie wszyscy zgodnie stwierdzili, że reżyser był w dobrym humorze, spokojny, szczęśliwy, pełen energii, że wreszcie odetchnął. 5 dni później, dokładnie 7 marca, reżyser już nie żył. Oficjalnie zawał serca we śnie. Nieoficjalnie zaczęły się pojawiać pytania. Kubrick nie miał poważnych problemów zdrowotnych. Regularnie wykonywał badania. Nie był też okazem zdrowia, ale nie był też człowiekiem na skraju życia. Według rodziny i lekarzy nie było żadnej zapowiedzi zbliżającego się końca. Zmarł. W idealnym momencie dla tych, którzy nie chcieliby, aby film wyglądał tak, jak on go sobie wymarzył. I właśnie wtedy zaczęły rodzić się teorie. Problem polega na tym, że wersja, którą zobaczyliśmy w kinach, nie jest tą samą, którą Kubrick pokazał Warner Bros. Studio przyznało, że wprowadziło drobne poprawki, ale nigdy nie ujawniło ich pełnej listy. Niektórzy członkowie ekipy twierdzili, że różnice są kosmetyczne, inni, że symbolicznie znaczące, a jeszcze inni, że około 20 minut materiału zostało usunięte lub zmodyfikowane. Największe kontrowersje wzbudza scena rytuału w pałacu, ta, w której maski, szaty i zachowania postaci przypominają rytuały, o których mówi się w kontekście masonerii, iluminatów i elitarnych klubów. Scena ta w wersji kinowej jest intensywna, ale kontrolowana. Według niektórych przecieków wersja Kubricka miała być dłuższa, bardziej dosadna i zawierać symbole, które nie powinny pojawić się publicznie. Czy studio to ocenzurowało? Czy wymusiło zmiany? Czy Kubrick wiedział, że tak się stanie? Czy to doprowadziło do jego śmierci? Pytania się mnożą, a odpowiedzi brak. To najbardziej kontrowersyjna część. Nie będziemy udawać, że istnieją dowody. Nie ma ich, ale są poszlaki. I to takie, których nie da się ignorować. Film ukazuje elity w sposób, jakiego nie zrobił wcześniej nikt inny. Żadna metafora, żaden żart. To jest świat bogaczy, polityków, biznesmenów, ludzi wpływowych, którzy spotykają się w tajnych miejscach i robią rzeczy wymykające się moralności. Kubrick sam mówił, że świat elit jest bardziej przerażający, niż ludzie potrafią to sobie wyobrazić. Jego bliscy twierdzili, że miał poczucie, że robi film niebezpieczny. Jego śmierć nastąpiła w momencie, który jest zbyt symboliczny, by go tak po prostu zignorować. Czy więc Kubrick został zamordowany? Nie da się tego udowodnić. Czy umarł przypadkiem? Być może. Czy presja związana z filmem mogła doprowadzić do ataku serca? To też możliwe. Ale czy nie zastanawiać się jedno? Dlaczego po śmierci Kubricka film został zmieniony, a oryginalna wersja, ta ostatnia, ta, która była naprawdę jego, nigdy nie ujrzała światła dziennego? To nie jest zwykła sytuacja. Podsumowując, możemy rozważać 3 wersje. Pierwsza. Kubrick został uciszony, bo pokazał zbyt wiele. Druga. Jego śmierć to przypadek, ale studio wykorzystało sytuację, by wygładzić film. Trzecia. Magia kina i teoria spiskowa nakładają się na siebie, bo historia jest zbyt dobra, by jej nie opowiadać. Ale niezależnie od tego, czy wierzysz, że Kubrick został zamordowany, że film został ocenzurowany, czy że to tylko zbieg okoliczności, jedna rzecz jest pewna. Oczy szeroko zamknięte to jego najbardziej niepokojące dzieło. Nie przez erotykę, nie przez maski, ale przez to, jak bardzo przypomina rzeczywistość, nie fikcję. Czy ten film go zabił? Nie wiem i pewnie nigdy się nie dowiemy, ale wiem jedno. Gdy patrzymy na jego twórczość, od 2001 przez Mechaniczną pomarańczę, Pełny magazynek, aż po Oczy szeroko zamknięte, widać człowieka, który obsesyjnie dążył do prawdy.
czasem do tej prawdy najbardziej niewygodnej. Może więc największą ironią jest to, że reżyser, który przez całe życie demaskował iluzję, sam na koniec stał się częścią jednej z największych iluzji współczesnej popkultury – teorii o własnej śmierci. A może właśnie tak chciał, bo jeśli istnieje filmowiec, który potrafi reżyserować nawet legendy na swój temat, to był nim Stanley Kubrick. Jeżeli dotrwałeś do końca, serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się materiał, proszę o zostawienie suba, komentarz i daj znać, jaki kolejny filmowy mit albo kontrowersję rozłożyć na części pierwsze. Do zobaczenia w Shortotece. Cześć!